Siemanko, w dzisiejszym odcinku wykonamy gruszkę. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ją zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Standardowo mała prezentacja. Mam nadzieję, że w miarę wiernie oddaje kształt prawdziwej gruchy. Potrzebne nam będzie 5 elementów na korpus, no i 2 elementy na listek. Tkanina, jakiej użyjemy, to oczywiście mikrofibra w odcieniu takiej jasnej zieleni, ciemna zieleń na liść, nitka w miarę kolorystycznie podobna. Ciemną zieleń mam założoną już na maszynie, więc to z materiałów byłoby już wszystko. Szablon mam już wycięty z Bristolu, więc od razu możemy przechodzić do wycinania elementów z materiału. Odrysuję 5 elementów. One są kształtem identyczne, więc nie musimy robić lustrzanego odbicia. Ale warto je obracać, tak żeby się bardziej zazębiały, żebyśmy po prostu mniej materiału zużyli. Teraz odrysuję 2 liście. Przeszywamy najpierw listka, więc składamy wierzch z wierzchem. Staramy się jak najbardziej równo te elementy złożyć. Możemy jeszcze sprawdzić, czy krawędzie nam się składają. Jeśli jest ok, to zabieramy się za szycie. Trzeba tylko pamiętać, żeby zostawić otwór do wywrócenia. No i standardowo 5 mm od krawędzi. Listek zeszyty, ponacinam krawędzie, wywracam i za chwilę szyjemy dalej. Krawędzie ponacinane, w miejscu wywrócenia bez nacinania. Trochę ściąłem rogi, żeby nie było za grubo, właśnie na tych czubkach. No i wywracamy. Tak wygląda wywrócony. Zaszyję za chwilę otwór szwem krytym. Jeszcze z wierzchu przeszyjemy, żeby zrobić imitację żyłek na listku. Także zabieram się za wykonanie szwu krytego i za chwilę przeszywamy. Wykonamy teraz przeszycia na naszym listku. Podobnie jak robiliśmy to przy jabłku. Co kilka oczek przeszywamy pod skosem. I wracamy z powrotem na tą główną linię pionową. Taki efekt uzyskałem po przeszyciu żyłek. A teraz możemy się już zabrać za szycie całego korpusu gruszki. Mamy elementy na naszą gruchę. Teraz pospinam po 2, jak to zwykle robię. Ja później do którejś pary doszyję trzeci pozostały element. No i zszyjemy to później w całość. Zapas na szef 5 mm. Zszywamy jeden bok. Teraz druga para. Teraz montujemy nasz ostatni element do jednej z wcześniej uszytych par. Przy szpilkowaniu tej części musimy sprawdzać, żeby końce tkanin się schodziły.
Oczywiście tak mniej więcej w miarę możliwości i na pełnym rozłożeniu tej spodniej tkaniny, żeby nam się tutaj nic nie zmarszczyło. Później krawędź do krawędzi i na drugim końcu podobnie, żeby nam się to schodziło. I zaszywamy także od początku, lecimy wzdłuż brzegu i kończymy także mniej więcej na końcu tej tkaniny, którą będziemy doszywać. Warto sprawdzić jeszcze, żeby nam się nic tam od spodu nie przymarszczyło. Także na końcu sprawdzamy, żeby nam się też nie zmarszczył róg. Jak to wyszło? Możemy też zaszyć to z zapasem tych 5 mm, czyli zostawić tutaj nie do końca zaszyte. No tylko później jest też taki problem, że po zszyciu tych elementów, no to właśnie ta część będzie tylko zaszyta do czubka, który będzie wystawał. No to też nam się nie rozpadnie, ale nie będzie takiej sytuacji jak za chwilę, że ten szef będzie zaszyty kolejnym szwem. Pozostało nam tylko to już złączyć. No i teraz będzie też dość ważny element, ponieważ lepiej jest to wykonać tą większą ilością warstw na wierzchu, ponieważ jeśli zrobimy to odwrotnie i będziemy szyli od tej strony, gdzie mamy tylko 2 warstwy, no to jest szansa, że nam te zaszycia wcześniejsze podejdą pod szef i nam się pomarszczy, zwłaszcza w tych elementach u góry i na dole. Jeśli będziemy mieli tą większą ilość warstw na wierzchu, to będziemy mogli to kontrolować, czy na wbitej igle jeszcze podnieść stopkę i lekko odsunąć, żeby nam to za mocno się nie zaszyło. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda i pokażę Wam też właśnie, jaki będzie efekt, jeśli nam się lekko zaszyje. Teraz musimy spiąć te 2 połówki razem. Staramy się krawędź do krawędzi. Jeśli te łuki są bardziej śpiczaste, no to jest mniejszy problem przy zszywaniu naszych rzeczy z 5 warstw, tak jak tutaj. Bo z 4 warstw to prawie zawsze wychodzi bez problemu, a jeśli mamy 5 kawałków i te właśnie łuki są lekko wybrzuszone, no to trzeba bardzo już pilnować tego, zwłaszcza w tych górnych elementach, żeby nam się tu nic nie zmarszczyło. Więc za chwilę Wam pokażę, jaki może być efekt, jeśli to źle zszyjemy. No da się to później wypchać kulką, lekko zamaskować, no ale może nas to kłuć później w oczy, jeśli będzie zmarszczone. Także dalej składamy to. Mam zeszpilkowane, czyli tak jak wspominałem, ta potrójna część na wierzch. No i musimy się właśnie starać tak to poukładać, żeby ten zakład był ładnie rozłożony i żebyśmy za dużo nie zaszyli właśnie tych wcześniej wykonanych zaszyć. 5 mm dochodzimy do tego punktu i szyjemy dalej. Tutaj, gdzie jest dużo wężej, musimy także ułożyć ten zakład w taki sposób, żeby go za obszernie tu nie zaszyć, ponieważ wyjdzie nam coś takiego. O, te 4 elementy są fajne. Jak rozciągłem, są płasko, a ten 5 jest wybrzuszony dość mocno. I później nam to wyjdzie także przy wypychaniu. Od środka zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, widzicie? Tutaj ten jeden zakład jest zeszyty tylko minimalnie, a ten drugi jest dość głęboko wciągnięty tym naszym końcowym szwem, więc dlatego później powstaje nam taka nierówność. Zeszyjemy teraz ten element. Można to także szyć najpierw jedną połowę, potem sobie wszystkie te zakłady przerzucić i zszyć drugą połowę. Tylko że tutaj będziemy musieli znowu zostawić otwór, więc będzie kończenie, zaczynanie, zaczynanie, kończenie.
dużo przeszyć dodatkowych. Starałem się to rozłożyć maksymalnie równo, więc zeszyjemy teraz i zobaczymy, co wyjdzie. Tak to wygląda zaszyte. Zaszyliśmy to, co powinno być. Szwy zostały poprzeszywane poprzednie, więc będzie nam się to wszystko trzymało, ale musimy właśnie tylko zwracać uwagę, żeby nie za głęboko zszyć te poprzednie warstwy. No tutaj to już by było źle, już by nam się marszczyło to po wywróceniu. Tutaj mamy dużo mniej zaszyte, podobnie tu. Może nam się układać coś takiego. I jak zaszyjemy wzdłuż, to sobie zaszyjemy tutaj z 2 cm. No i później będzie to ciągło albo wypychało i powstanie nam taki efekt, jak przed chwilą Wam pokazywałem. Za chwilkę ponacinam te zakłady na szef, wywrócę i zobaczymy, jak to wygląda. Moim zdaniem tutaj przy takim zaszyciu nie powinno być żadnych zmarszczeń i powinniśmy uzyskać ładny, równy kształt. Tak wygląda wywrócone. Otwór na wywrócenie nie jest jakiś wielki, bo też nie jest potrzebny. To wszystko jest miękkie, nie ma tu żadnych zgrubień, więc da się to przyjemnie wywrócić. Ja zabieram się za wypełnienie, zaszyję to szwem krytym i doszyjemy jeszcze listka. Nasza grucha wypchana. Tak się prezentuje. Pozostało nam tylko doszyć listka. I tym właśnie się teraz zajmiemy. Potrzebna nam będzie igła, podwójna nitka i standardowo przebijamy się przez czubek. Później przez czubek naszej gruszki. I z powrotem przez listek. Związujemy tu supła. I na koniec będziemy maskowali nasze końce. Takie małe końcowe podsumowanie. Zrobiłem jeszcze 3 gruszki po to, żeby pokazać właśnie. Tutaj jest ten błąd, o którym wspominałem wcześniej. Czyli mamy przyłapaną tkaninę. Za mocno, po prostu zbyt dużo zostało zaszyte. No nie ma to takiej tragedii, no ale właśnie jeśli ktoś dba o detale, no to może mu to przeszkadzać. Także coś takiego może wyjść. Tak wygląda to, jeśli poświęcimy trochę więcej czasu, żeby to wszystko ponaciągać, poszpilkować porządnie, żeby te zakłady były na 5 mm i żebyśmy przypadkowo nie zaszyli za dużo. Mikrofibra, z której wykonuję prawie te wszystkie rzeczy, ma takie wyraźne linie i staram się te elementy wszystkie wycinać, żeby były jednakowo w miarę ułożone te linie. Tutaj mamy na przykład dla porównania, to jest wzdłuż linii cięte, a to jest w poprzek. Ta gruszka jest widocznie trochę mniejsza, ale też bardziej pękata, więc ta tkanina minimalnie też pracuje, w zależności od kierunku cięcia. Możemy pokombinować z tym, pomieszać te elementy. Może to dać ciekawy efekt, ponieważ wyjdzie taka mniej regularna. Kolejny projekt szyciowy za nami.
Jak widać, udało mi się wykonać małe stado gruszek. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz o zasięgu i trzymajcie się. Cześć!